Piękny lutowy dzień dzisiaj mamy. A Ula ma hajsy, 50 baksów. To, że tu się dolarami płaci, to jest niesamowite po prostu. Czuję się jak w Stanach. Teraz śmigamy na kawusie, a później jedziemy z naszym panem kierowcą trajka. Zaprosił nas do siebie, do swoich stron rodzinnych. Będziemy jechać 4 godziny w jedną stronę po uzgodnieniu odpowiedniej sumy, a raczej w sumie przelicytowaniu sumy przeze mnie błędnie, jak twierdzi Ula, bo można było taniej. Jedziemy tam i spędzimy tam pewnie cały dzień i noc i jutro wracamy do Phnom Penh. Mega wymęczeni przez wiatr, a prawie się nie oddaliśmy od Phnom Penh. Jeszcze przed nami bardzo długa droga. Ja jestem szczęśliwa! Dużo pyłu jest w powietrzu, osadza się na twarzy, taki pył. Bo tu jest bardzo sucho, teraz jest pora sucha. No jest sucho, naprawdę, bo to widać po skórze, trzeba się kremować, balsamować, bardzo tego potrzebuję. Zatrzymaliśmy się na jedzenie gdzieś w połowie drogi i jest tu dużo przeróżnych rzeczy, które chcemy spróbować. Zobaczcie. Wybrałaś? Tak. A browarki? Aha, jeszcze browarki. Can we get 2 beers also? 2 cold beers. Wzięliśmy dużo rodzajów jedzenia, ale na szczęście porcje są w Azji małe, także damy radę. Ula kupiła suszonego banana na najbliższe 2 tygodnie. O dobrodziejstw wszelakich jest tutaj mnóstwo. Od ananasów, przez rzeczy, które nie umiem nazwać, do winogron i tak dalej. Kasztany chyba to są. No i robaki. No i tak sobie jedziemy. Tuk-tuku. Czekaj, bokaczki. Jesteśmy u pana, który nas tu przyprowadził do swojego domu rodzinnego. To jest jego córeczka. Tak. To jest mama. Mama. Chyba brat. A to jest Ula. To się nic nie zmieniło. A to jestem ja i idziemy teraz zobaczyć centrum. Tam. Zobaczmy więc. Ale jest tutaj pięknie, Boże. Tak, tutaj jest tak bardzo mało cywilizacji. Oj. Jest gorąco, 33 stopnie, płynie sobie rzeczka. Taki chillax, relax. Totalny relaksik. Życie toczy się tu wolno. Zadałem naszemu panu od tuk-tuka parę pytań o czerwonych chmarów, o rewolucję i jak tutaj było, ale w ogóle nie chcę o tym gadać. Więc mam podejrzenie, że do dzisiaj po prostu oni unikają tego tematu i odczuwają taki strach. No tak jak człowiek stalinowski w podświadomości, homo sovieticus. Nigdy nie lubi rozmawiać o polityce, jak kogoś dobrze nie zna i o tego typu rzeczach. Wow, jaki mostek! Patrz, wchodzimy? Fajny mosteczek stylowy. Słodki, nie? Niestety opór dużo śmieci. Bardzo brudne państwo to jest ta Kambodża. Z tego co widzimy. Wszędzie jest mnóstwo śmieci. Ale tak czy tak jest uroczo. Tam jakieś buddyjskie modły chyba się odbywają. Niezły klimat jest Mega dzięki temu. głośno. Trafiliśmy po prostu in the middle of nowhere. Jesteśmy obserwowani przez wszystkich na tym targu. Ale się spotkałam, żeby się tutaj
Staraliśmy się po angielsku kupić kokosy, ale nikt nie rozumie słowa coconut. I nie wiemy, jak w ogóle przekazać te informacje. Na dworze 33, ale to co z lodówki ma minus 33 prawie. Jest bardzo zimno. I o to chodzi. Co tam znalazłaś? Szukam wody, ale woda nie jest zimna. Albo jest ciepła, albo zamarznięta. Więc wezmę ciepłą. To lepiej nie brać zamarznięte. No, widocznie. Myślisz, że kokosy mogą tu być? Ula na całym środku. Mieliśmy mało obawy, czy uda nam się timelapse z zachodu słońca, ale okazały się bezpodstawne. Bez, kompletnie, wow. My mamy ten spektakl na żywo! Kambodża jest pełna takiej suchej ziemi, która czasami przybiera czerwonawy kolor i ogólnie strasznie się pyli, więc trzeba cały czas się myć, co jakiś czas przynajmniej, zwłaszcza jak się jeździ trajkiem po 300 km, tak jak my, to znaczy tuk-tukiem. Trajk jest na Filipinach. Hello! Myślałem, że szybciej przyjadą i zakurzą, ale przyjechali wolno, żeby się przywitać. A tak wygląda kambodżańska gleba, która jest nawodniona w wersji z rosnącym ryżem. Zachody słońca w Kambodży są kosmosami. Przydymione delikatnie przez ten kurz chyba. Słońce czerwone, pod koniec nisko nad horyzontem, coś magicznego. A na koniec, po pięknym zachodzie słońca, zostaliśmy zaproszeni na kambodżańską Kolację. Zanguszkujemy. Tak, wygląda na to, że po prostu nie ma tu stołów, tylko siada się na takim czymś, co przypomina trochę łóżko i razem się je. And you eat before? A oprócz posiłku zostaliśmy poczęstowani jeszcze kambodżańskim winem, ale to jest chyba coś takiego jak wódka, bo jest podobno bardzo mocne. Niewiele pan tego nalał, także myślę, że nieźle nas trzepnie. Jak spirytus pachnie. 100 lat. 100 lat. Ryżówka, z ryżu zrobiona. Mocna, ale wódeczka mocniejsza. Początek kolejnego dnia. Dowiedzieliśmy się m.in., że to, co tam tak cały czas słychać, to nie jest żadna msza ani cokolwiek w tym stylu, tylko to jest wesele. I trwa 2 dni. Przez 2 dni sąsiedzi muszą to znosić. Na szczęście wieczorem wyłączają tę muzykę i śpiewy. Natomiast my teraz postanowiliśmy napić się mocnej kambodżańskiej kawy. A tu mocne kambodżańskie wino, pewnie o mocy wódki. I? Daje spirytem. O, daje, można się upić od samego zapachu. Zobaczcie, jak to jest podane. To na dole to jest skondensowane mleko. Miałem nie pić cukru, ale ogólnie jak piłem tą kawę, to już i mleko poszło z tematem całym. Zwróćcie uwagę na to, że dom jest na podwyższeniu, a to jest związane z tym, z tradycji kambodżańskiej to wynika, że kiedyś dzikie zwierzęta po prostu groziły ludziom i dlatego robili domy na palach ze schodami. Jakie zwierzęta, powie Ula?
No i jeszcze woda, że zalewała i dlatego też stawiali na palach. Tak, a zwierzęta to? Zwierzęta to mówiły, że lwy, tygrysy, teraz się przeniosły do Tajlandii, słonie też przeniosły się do Tajlandii. Tak, I bo tutaj tutaj już nie wycinają mają... drzewa i rzekomo dlatego właśnie się przeniosły. Chociaż my też nie do końca w to wierzymy i musimy to sprawdzić. Tak, a teraz to w ogóle już tak dalej zostało, bo został taki styl, tak jak Tak, u nas na jest wioskach. Jak jeden pomaluje domek na niebiesko, 5 obok robi się niebieski. Jest taka Teraz... tradycja po prostu. Zachciało nam się kokosów po tej kawie mocnej. No, thank you, no beer. Today no beer. Maybe later. Kokosy się nie nudzą, zwłaszcza zimne. Wypiłem 4. kawę w restauracji po drodze i idę wam pokazać coś, co zobaczyłem w kiblu, ale nie miałem ze sobą kamerki. A w kiblu, proszę państwa, jest grzebek na sznurku, którym można się wyczesać i odłożyć, tak żeby nikt go nie zakosił. Mega ciekawy pomysł w ogóle i bardzo higieniczny. Zakochaliśmy się w kambodżańskim włączaniu się do ruchu z Ulą.